Miasto można poznawać na różne sposoby. Jednym z nich jest przejazd jego ulicami. Najdłuższą ulicą Gdyni jest ulica Morska. Liczy 8410 metrów. Przejazd zaczynam odwrotnie od przebiegu ulicy, czyli od granicy z Rumią. Ulica Morska przebiega przez 5 dzielnic Gdyni. Jadę teraz przez Cisowę. Ulica zawdzięcza swą nazwę Państwowej Szkole Morskiej. W 1930 roku przeniesiono ją z Tczewa do nowego gmachu. Ulica nosiła wówczas nazwę Szosy Gdańskiej, ale szybko zmieniono jej nazwę. Szosa Gdańska była ulicą brukowaną, po której poruszali się piesi i pojazdy konne, a ulicą wylotową była ulica Chylońska. Po wojnie w 1946 roku zmieniono po raz drugi nazwę ulicy na Czerwonych Kosynierów. Do przedwojennej nazwy powrócono w 1991 roku. Przez chwilę widoczna jest wieża kościoła parafialnego pod wezwaniem Chrystusa Dobrego Pasterza. Jego budowę rozpoczęto w 1992 roku. Do lat 60. na terenie między ulicą Chylońską a lasem rosło zboże. Dojeżdżam do obwodnicy Trójmiasta. Jest to granica między Cisową a Chylonią. Obwodnica Trójmiasta łączy w tym miejscu obie dzielnice z południowymi dzielnicami Gdyni oraz Sopotem, Gdańskiem i autostradą A1. Ulica Morska przecina na tym skrzyżowaniu ulicę Kartuską prowadzącą do Pustek Cisowskich, Dębtowa i dalej do Koleczkowa. W latach 70. nastąpiła szybka rozbudowa południowej części Chylonii. Jej zabudowa jest chaotyczna, a między wieżowcami i blokowiskami znajdują się domy z dawnych lat. W tym miejscu pod ulicą przepływa potok Chylonka. Na krótkim odcinku ulica Morska przebiega wzdłuż południowej granicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Mijam rondo żołnierzy wyklętych. Tu łączy się ulica Chylońska z ulicą Morską. W
dzielnicy Leszczynki, do której wjechałem, Niemcy w 1942 roku rękami francuskich robotników przymusowych wznieśli kilka schronów przeciwlotniczych. 2 z nich zachowały się do dziś. Na Leszczynkach krzyżują się 2 najważniejsze arterie komunikacyjne Gdyni, czyli ulica Morska i Estakada Kwiatkowskiego, prowadząca do portu i do obwodnicy Trójmiasta. Leszczynki stanowią część Gdyni od 1935 roku. Granicę między Leszczynkami a Grabówkiem wyznacza ulica Kalksteinów. Tu przebiegała bocznica kolejowa do jednostki wojskowej. Grabówek to dzielnica, która powstała w miejscu wsi Grabowo. Najstarsze wzmianki o tej wsi pochodzą z dokumentu lokacyjnego Gzywia z 1346 roku. Od 1386 roku Grabowo było wsią klasztoru Kartuzów w Kartuzach. Podczas budowy portu w Gdyni powstawały tu domy dla robotników szukających lepszego miejsca do życia. Przy mijanej ulicy Mileckiego od 1938 do roku 2000 funkcjonowało do wojny kino Zorza, a po wojnie Fala. Na skrzyżowaniu ulicy Morskiej z ulicą Grabowo znajduje się Młodzieżowy Dom Kultury. Za skrzyżowaniem budynki Uniwersytetu Morskiego, które zostały zbudowane w latach 1928-1930 w stylu modernistycznym. Zaprojektował je znany architekt modernizmu Wacław Tomaszewski. Do Uniwersytetu Morskiego przylega zespół szkół usługowych, zaprojektowany również przez Wacława Tomaszewskiego. Monumentalny budynek, podobnie jak Państwową Szkołę Morską, oddano do użytku w 1930 roku. Nieco dalej znajduje się budynek Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych oraz nowo wybudowane Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersytetu Morskiego. Bliżej centrum miasta pojawiają się przedwojenne budynki, m.in. Dom Podoficerski Funduszu Kwaterunku Wojskowego, zbudowany w 1928 roku według projektu profesora Mariana Lalewicza. Mijam niewidoczny kościół pod wezwaniem Świętej Rodziny, poświęcony w 1931 roku. Zbliżam się do początku ulicy Morskiej. Jej przedłużeniem jest ulica Śląska, a w bok odchodzi ulica Warszawska. Początek ulicy Morskiej to część dworca kolejowego Gdynia Główna i tereny należące do kolei.
Z przedwojennej zabudowy pozostały 3 budynki wzniesione w podobnym stylu z mansardowymi dachami. W trzecim budynku pozostała niewielka część do rewitalizacji. Teren między torami zajmuje stacja benzynowa, McDonald's i wielkopowierzchniowe sklepy. W miejscu, w którym znajduje się hipermarket Kaufland, działała w latach 1938-1996 spółdzielnia mleczarska Kosakowo. Z powodu rosnącej konkurencji nastąpił upadek zakładu, a z początkiem roku 2001 rozpoczęto jego wyburzanie. Wielu mieszkańców Gdyni pamięta tartak, który działał tu od czasów przedwojennych do roku 2000 i opuszczony spłonął w listopadzie tegoż roku. Dziś jest tu hipermarket Lidl, a za nim budynki firmy Energa. Kościół Świętego Józefa zaprojektował Leopold Taraszkiewicz, profesor Politechniki Gdańskiej w 1958 roku. W 1979 roku zbudowano 47-metrową wieżę dzwonną, a w 1995 roku świątynię konsekrowano. Przejeżdżam ponownie pod estakadą Kwiatkowskiego. Przed rondem żołnierzy wyklętych znajduje się budynek Zespołu Szkół Ekologiczno-Transportowych. Tu dawna szosa gdańska, o której już wspominałem, łączyła się z ulicą Chylońską. Mijam budynek Szkoły Podstawowej nr 10 imienia inżyniera Eugeniusza Kwiatkowskiego. Za szkołą rozciągają się tereny Parku Kiluńskiego, na którym wcześniej był staw, a potok Chylonka zasilał 2 młyny. Również ma swoją gdańską siedzibę Nadleśnictwo Gdańsk.
Przy skrzyżowaniu ulicy Morskiej z Kartuską Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa zbudowała w 1993 roku blok mieszkalny połączony z domem towarowym Centrum. Ulicą Owsianą można dojechać do przystanku kolejowego Gdynia-Cisowa i końcowych przystanków kilku linii trolejbusowych. Tu kończąca się ulica Chylońska łączy się z ulicą Morską. Aż do granicy z Rumią kończy się zabudowa mieszkalna. Swoje siedziby ma tu kilku deweloperów. Przejazd ulicą Morską kończę na granicy miasta.